Cześć! Witam Was serdecznie w 5. odcinku serii 300 sekund z Devo Emotion. W ostatnim odcinku opowiadałem, jaką funkcję pełnią zaciski siłowe w przemiennikach częstotliwości. Dzisiaj przyszła kolej na zaciski sterownicze. Zapraszam! W zależności od typu i mocy danego przemiennika, wejść sterowniczych może być więcej lub mniej. Widać to wyraźnie na bazie serii FRE800. Model z zabudowaną komunikacją RS485 posiada aż 15 różnych wejść fizycznych. Z kolei modele z zabudowaną komunikacją Ethernet czy Profinet posiadają jedynie 8 wejść fizycznych. Odpowiednią ilość fizycznych wejść należy ustalić już na etapie doboru przemiennika do danej aplikacji. Jakie to mogą być wejścia i wyjścia sterownicze? W dużej mierze wejścia i wyjścia sterownicze dzielimy na cyfrowe oraz analogowe. Do tych dwóch grup należą wejścia czysto cyfrowe zbudowane w oparciu o tranzystor, działają na zasadzie on-off. Wyjścia cyfrowe zbudowane w oparciu o przekaźnik elektromagnetyczny. Wejścia analogowe w różnych standardach elektrycznych 0,10 VDC, 420 mA, PTC, PT100 czy PWM. Wejścia specjalne, np. szybkie wejścia cyfrowe impulsowe czy wejścia bezpieczeństwa. Spójrzmy na listwę zaciskową wejść przemiennika FRE800. Przemiennik oferuje aż 7 wejść cyfrowych, które możemy swobodnie programować. Wejścia posiadają swoją funkcję ustawioną domyślnie. I tak wejście pierwsze oznaczone jest jako STF, czyli Start Forward, start w prawym kierunku. Następnie STR, start w lewo, RH, RM i RL to prędkości krokowe, MRS, blokada wyjścia przemiennika, a RES, reset. Zacisk wspólny SD oraz zasilania PC. Na ekranie widzicie listę funkcji, jaką możemy przydzielić do wejść. Jest ich naprawdę wiele. Wejścia cyfrowe wyzwalać możemy na dwa sposoby. W standardzie NPN lub PNP. Wybór standardu odbywa się za pomocą zworki zlokalizowanej w pobliżu wejść-wyjść. W standardzie NPN zwieramy po prostu dane wejście do zacisku wspólnego SD. W standardzie PNP podajemy plus 24V na dane wejście cyfrowe, a masę łączymy z zaciskiem PC. E800 posiada dwa wyjścia otwarty kolektor z przypisanymi funkcjami RAN, pracy oraz FU, detekcji częstotliwości. Tutaj znowu funkcje wyjść możemy swobodnie zmieniać. Lista funkcji wyświetlona jest na ekranie. Domyślnie wejście RAN sygnalizuje pracę, a FU detekcję częstotliwości na poziomie 6 Hz. Dodatkowo mamy przekaźnik wyjściowy ze stykiem przełączany. Zacisk C jest wspólny, zacisk A normalnie otwarty, a zacisk B normalnie zamknięty. Jest to przekaźnik bezpotencjałowy. Jeżeli chcemy operować z potencjałem, należy podać go na zacisk wspólny C. Przekaźnik przenosi obciążenia maksymalnie do 2 A. Domyślnie wyjście przekaźnikowe ustawione jest jako sygnalizacja błędu. Dalej wejście STO, bezpiecznego wyłączenia momentu. Zaciski S1 oraz S2 to dwa kanały wejściowe STO. Zacisk PC jest dedykowanym zasilaniem dla wejść STO. Fabrycznie włożona tu jest zworka, gdyż zdjęcie napięcia 24V z któregokolwiek zacisku S1 lub S2 skutkuje wyzwoleniem błądu bezpieczeństwa i przemiennik będzie zblokowany do dalszej pracy. Wyjście bezpieczeństwa, opisane jako SO i SOC. Jest to sygnał monitorujący wejście STO. Po wyzwoleniu wejścia STO, wyjście SO i SOC sygnalizuje jego działanie. Zacisk SOC jest zaciskiem wspólnym. Wyjście jest izolowane od pozostałych. Na sam koniec pozostają nam do omówienia wejścia analogowe. Standardowo mamy dwa wejścia analogowe i ich standard wybieramy za pomocą zworek numer 2 i 4. Możemy ustawić oba wejścia w standardzie napięciowym lub prądowym. Zaciski 10 to zasilanie zewnętrznego potencjometru plus 5 VDC. 2 to wejście fabrycznie ustawione jako 0,10 VDC. 5 to zacisk masy analogowej, a 4 wejście fabrycznie ustawione jako prądowe. Zaciski AM oraz 5 to wyjście analogowe 0,10 VDC oraz masa analogowa. Wejście czujnika temperatury silnika PTC podłączyć możemy pod zaciski 2 oraz 10, gdzie 10 jest zasilaniem dla tego czujnika. By swobodnie sterować przemiennikiem częstotliwości w podstawowym zakresie, wystarczy, że podłączymy do niego następujące aktuatory. Pod zaciski STF i SD podłączamy przycisk start w prawo, pod zaciski STR oraz SD podłączamy przycisk zmiany kierunku. Sygnał stop to brak sygnału start. Pod zaciski RAN i SE podłączamy lampkę praca.
Pod zaciski A i C podłączamy lampkę awarii. Pod zaciski 10, 5 oraz 2 podłączamy zewnętrzny potencjometr do zadawania prędkości. W ten sposób mamy sposobność prostego sterowania i odczytywania prostej synoptyki z przemiennika częstotliwości. 300 sekund już za nami. Dziękuję za dzisiejszą uwagę. Niech moc będzie z Wami i do zobaczenia w kolejnym odcinku, gdzie omawiać będę interfejs użytkownika FRE 800. Czołem!